Jesteśmy młodymi pasjonatami biologii, zawsze pełni energii, głodni wiedzy oraz działania. Priorytetem jest dla nas rozwijanie naszych naukowych horyzontów i zdobywanie doświadczeń cennych dla przyszłej pracy biologa. Łączy nas Koło Naukowe Biologów, działające przy Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. To tu się wszystko zaczyna, to tu kwitną nowe pomysły i powstają owoce naszej pracy. Zawsze naszym działaniom wtórują słowa założyciela i wieloletniego opiekuna koła doktora Włodzimierza Chętnickiego. Koło to ludzie, którzy je tworzą. Trend ostatnich lat promują tworzenie tzw. łąk kwietnych, które mają za zadanie cieszyć oko mieszkańców miast, zwiększać bioróżnorodność, wpływać pozytywnie na bioretencję oraz redukować zanieczyszczenia powietrza. Wiele badań potwierdza, że przebywanie człowieka w otoczeniu zieleni ma działanie odprężające, zmniejsza stres fizjologiczny i psychologiczny. Dostrzegając wieloaspektową rolę miejskich łąk kwietnych, zadaliśmy również pytanie o ich znaczenie dla pszczół i mieszkańców miast. Tak powstał projekt Eden City, czyli jak zwiększyć bioróżnorodność w miastach i dobre samopoczucie ludzi. Projekt, na który otrzymaliśmy finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach konkursu studenckie koła naukowe tworzą innowacje. Aby zrealizować postanowione w projekcie cele, współpracowaliśmy ze specjalistami z różnych dziedzin: entomologii, botaniki, ornitologii, fitosocjologii, psychologii, analiz przestrzennych i statystyki. Nasze badania prowadziliśmy na ponad 50 miejskich łąkach w 3 miastach Polski: w Białymstoku, Bydgoszczy i Łodzi. Miejskie łąki kwietne w naszym kraju to prawdziwa różnorodność, zarówno pod względem wielkości, lokalizacji, jak i składu gatunkowego roślin je tworzących. Miejskie łąki kwietne tworzone są w centrach miast, np. wzdłuż chodników, pomiędzy pasami drogowymi ruchliwych ulic lub na rondach i skrzyżowaniach. Zakładane są one na osiedlach mieszkaniowych i w parkach, przed blokami i w sąsiedztwie różnych instytucji, a ich wielkość jest naprawdę różna, od około 100 m2 do kilku tysięcy m2. Miejskie łąki kwietne możemy podzielić ze względu na ich fizjonomię i dominującą formę życiową roślin. Łąki zdominowane przez niskie gatunki jednoroczne cieszą oko przez jeden sezon wegetacyjny. Łąki bylinowe wieloletnie obficie zakwitną w kolejnym roku od wysiania, dlatego często łączone są z gatunkami jednorocznymi, które zapewnią efekt już w pierwszym sezonie. Łąki takie kwitną przez cały sezon, ale mogą stanowić azyl oraz źródło pokarmu również dla małych zwierząt. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne gospodarowanie tego typu łąkami, między innymi poprzez koszenie we właściwych terminach. Jeżeli przyjrzymy się miejskim łąkom kwietnym z punktu geograficzno-historycznego pochodzenia gatunków roślin, to bardzo wyraźnie wyodrębniają się nam 2 grupy. Łąki o charakterze półnaturalnym, charakteryzujące się składem zbudowanym głównie z gatunków rodzimych dla miejscowej flory, oraz łąki o charakterze sztucznym, w których składzie gatunki obce stanowią przeważający element. Poza tym miejskie łąki kwietne mogą mieć charakter monokultur, m.in. gorczycowych, wrotyczowych lub słonecznikowych. Łąkę kwietną może założyć każdy. Łąki kwietne, które powstają na terenie wielu miast w Polsce, są zakładane głównie przez samorządy terytorialne, urzędy miast i odpowiednie fundacje. Ale mogą być też efektem akcji społecznych, w ramach których każdy chętny mieszkaniec miasta uczestniczy w tworzeniu barwnej łąki. Pamiętajmy, że każdy z nas ma możliwość założenia własnej łąki w ogrodzie, czy też na balkonie. Każdy. Owady, ptaki, ssaki, w tym te dwunożne, czyli my. Serdecznie zapraszamy do naszego Eden City. Miasta pachnącego kwiatami, zachwycającego barwami i kojącego śpiewem ptaków oraz odgłosami zapracowanych studentów. I owadów. O tych drugich więcej już w kolejnych filmach.